weźmiemy się za gryf do gitary. Gryf, czyli ta część. W zasadzie powinno być coś takiego. Jak się uda. Ten akurat jest... to jest z tyłu jeden kawałek klonu. To co ja tutaj zrobię, to będzie troszeczkę bardziej skomplikowane. Mianowicie zrobimy z takich 5 kawałków. Raz, 2, 3, 4, 5 kawałków egzotycznego drewna. To jest tutaj z boku jest machoń. To jest machoń. Tu mamy kawałki klonu, jeden i drugi. A to pomarańczowe w środku to się nazywa paduk. Takie egzotyczne drewno. I to wszystko razem da nam taką fajną, kolorową i stabilną, i dobrze brzmiącą konstrukcję. Tylko najpierw trzeba to wszystko razem skleić. Widać, teraz wszystko zaczyna się od klejenia. I tak przygotowaną kanapkę trzeba zostawić na 24 godziny. No to minął cały jeden dzień. Można zobaczyć, co z tego wyszło. Przyszedł czas, żeby wyrównać trochę ten gryf po klejeniu przy pomocy jednego z moich ulubionych narzędzi, czyli hebla. No, to jest dopiero początek roboty, ale już widać, co wyjdzie. O. Tak to będzie wyglądać. Spędziłem jeszcze trochę czasu z heblem i z tym kawałkiem drewna, z którego powstanie gryf. Z obu stron już zrobiłem z gładki. Tutaj jest wyrysowane, jak ten gryf będzie rozplanowany i teraz generalnie ma być tak, że główka nie będzie płasko, tylko będzie trochę odchylona w dół. I teraz najlepszy sposób, żeby to zrobić, wymaga rozcięcia tego kawałka drewna w ten sposób. Dlaczego? To się okaże, jak już to zrobię. Więc muszę pod takim kątem ten kawałek drewna bardzo równo uciąć. No i do tego jedyny sposób, jaki znam, przynajmniej jakiego mam narzędzia, to jest wziąć piłę. Po prostu to rozklastać piłą. Co też zaraz uczynię. Gotowe. Nie wygląda to może zbyt pięknie. Będę musiał to wyrównać, ale to, co ja teraz z tym zrobię docelowo, to było tak. A teraz obrócimy to w drugą stronę i będzie coś takiego. O. Dzięki temu tutaj będę miał płaską powierzchnię na progi, a główka jest ładnie wygięta w dół, a to się sklei. Tu na początek przyda się znowu hebel.
do wyrównania tego. No i proszę bardzo. To co przed chwilą było poharatane powierzchnią prosto spod piły, teraz jest gładziutkie i w zasadzie równe. No to teraz to co zwykle, czyli kleimy. Minął przepisowy czas, a nawet trochę więcej niż przepisowy czas, możemy to wszystko zdemontować. O, gotowe. Jedyne co, to jest jeszcze za gruby. Główka będzie cieńsza, tutaj sobie narysowałem, jak ona musi być gruba. Więc zanim to wszystko skleję, to jeszcze ją tutaj rozetnę wzdłuż, tak żeby ten kawałek miał już taką grubość jak trzeba. I wtedy to wszystko skleimy. No i rozciąć to trzeba piłą. Właśnie zacząłem to robić, teraz pociągniemy dalej. No to już mam rozcięte, teraz tylko trzeba z tej strony się dociąć. Do wyrównania tego kawałka, tutaj z tyłu, żeby miał cały czas taką samą grubość, żeby był równiutki, dodałem sobie taki wynalazek. Tutaj mam kawałek jakiejś płyty, a ten bęben to jest ten sam bęben, co użyłem, żeby kształt w korpusie do gitary zrobić. On się tutaj obraca, a ten kawałek tutaj będę przepychał pomiędzy tym bębnem a tym takim tutaj płotkiem. No i jak go będę przepychał, to ten bęben tutaj będzie zeszlifowywał, tak żeby to na całej długości było równo. No i mamy teraz to równo wszystko zrobione.